Wyobraźmy sobie, że jest jeszcze takie miejsce w Europie, gdzie czas płynie wolno. Nad ziemią unosi się zapach siana i wilgotna woń lasu, gdzie nie ma tłumów turystów, a telefon komórkowy dzwoni rzadko. Daleko od zgiełku miast, za to tuż obok prawiekowej ciszy puszczy i kryształu jezior. Popatrzcie, posłuchajcie, może tu właśnie się spotkamy. Sercem Podlasia jest Białystok, położony 2 godziny jazdy na północny wschód od Warszawy. 300-tysięczne, pełne uroku miasto, najważniejszy ośrodek gospodarczy i kulturalny polskiego wschodniego pogranicza. Nad miastem góruje arcydzieło międzywojennego modernizmu – biała iglica kościoła Świętego Rocha. Możemy zobaczyć tu wiele innych skarbów kultury oraz okazałą siedzibę magnaterii, rodu Branickich. Budowla, równa najświetniejszym w Europie, zachwyca przepychem i odwagą założeń pałacowo-parkowych. To tutaj pracował sam wielki mistrz La Notre, twórca ogrodów w paryskim Wersalu. Godna uwagi jest także letnia rezydencja Branickich w Choroszczy. Przepych obiektu wyróżnia go na tle innych siedzib szlacheckiej dawnej Rzeczypospolitej. W czasie naszej krótkiej wycieczki po Podlasiu zapoznamy się z duchowym dziedzictwem europejskiego pogranicza. Staniemy oko w oko z królem puszczy. Poczujemy smak mleka prosto od krowy i słodycz lipowego miodu. A na początek zachwycimy się wonią traw stepowych i zapachem nadburzańskich łąk. Na południu Podlasia leniwy Bóg wije się malowniczo przez lekko pofalowaną, żyzną ziemię. Tutaj leży Drohiczyn. Według legendy, raz na 100 lat otwiera się ściana górującej nad Drohiczynem góry zamkowej i wypływają z niej łodzie pełne zbrojnych rycerzy. Nikt nie zna celu ich wyprawy. Wiadomo tylko, że nim błyśnie świt, rycerze muszą wrócić do podziemi. Na Podlasiu znajduje się duchowa stolica polskiego prawosławia, Święta Góra Grabarka. Legenda mówi, iż okoliczna ludność znalazła tu schronienie przed epidemią. Kiedy uciekinierzy postawili na szczycie góry krzyż, jego moc w cudowny sposób pokonała zarazę. Od tego czasu co roku na Świętą Górę pielgrzymują wierni, z nadzieją, że w tym miejscu zostaną wysłuchane ich prośby, a woda z cudownego źródła uleczy wszelkie choroby. Kierując się na północ, dotrzemy do źródeł dzikiej rzeki Narwi. To rzeka wyjątkowa. Jedni porównują ją z Amazonką, inni z Okavango, afrykańską rzeką, która, tak jak Narew, prowadzi swe wody wieloma korytami. Swój początek Narew bierze w mrocznych ostępach Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska jest prawdziwym skarbem Polski i Europy. Szczególnie okazale prezentuje się w białej szacie. Zimowego kuligu nie sposób zapomnieć. Tentent końskich kopyt, pobrzękiwanie dzwonków sani. Na koniec zaś biesiady przy ogniskach, myśliwski bigos i muzykanci przygrywający do zabawy. Białowieski Park Narodowy jako jeden z 3 w Europie i z 7 na świecie został uznany przez UNESCO za obiekt dziedzictwa światowego. Jest tu ostatni w całej Europie dziki las zachowany w niemal niezmienionym od tysiącleci stanie. To tutaj najwięksi tego świata przybywali, by zmierzyć się oko w oko z majestatycznym władcą wielkiego lasu żubrem. Pobyt tutaj jest również znakomitą okazją do obserwacji dziko żyjących zwierząt. To jedno z ostatnich miejsc nieskażonych cywilizacją, choć położonych w zasięgu ręki. Kiedy uda się nam sfotografować żubra, rysia lub czaple w locie, uczcijmy to godnym trunkiem. To właśnie na polskim Podlasiu do dziś dnia, wedle tradycyjnej miejscowej receptury, wytwarza się słynną żubrówkę, wódkę z charakterystyczną, aromatyczną trawką w butelce. Kiedy dziewczyna chce jak najszybciej połączyć się z ukochanym, wedle starego zwyczaju przybywa do Białowieży, Dubicz lub do Gródka. Na prastare święto nazywane przez miejscowych nocą kupały. Po dziś dzień, w tę jedyną noc w roku, panny puszczają na wodę własnoręcznie plecione wianki z wonnych ziół i kwiatów,
by omotać swym wdziękiem wybranka. Wianki spływają z nurtem rzeki, a przy wielkich ogniskach podczas całonocnych tańców i zabaw spełniają się marzenia o szczęściu. Podróżując na wschód od Białegostoku, w głąb Puszczy Knyszyńskiej, trafimy do Supraśla, który ze względu na unikalny mikroklimat został zaliczony w poczet miast uzdrowiskowych. Warto obejrzeć tutaj barokowy zespół klasztorny bazylianów, powstały wokół monastyru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj można podziwiać jego surowy, obronny charakter. W bocznym skrzydle usytuowane jest Muzeum Fresków. W Supraślu w maju każdego roku odbywają się spotkania z naturą i sztuką uroczysko. Wszystkie wydarzenia łączy zmieniający się co roku temat przewodni związany z naturą. Twórcy prezentują tu swój warsztat i dorobek. Naukowcy przedstawiają wyniki prac związanych ze środowiskiem naturalnym. Stałym elementem uroczyska są otwarte mistrzostwa w pieczeniu kiszki i babki ziemniaczanej, gwarantujące niezapomniane wrażenia smakowe. Narwiański Park Narodowy położony w środku biegu Narwi chroni unikatową bagienną pradolinę tej rzeki. Od wczesnej wiosny słychać tu ptasi harmider, a klangor żurawi niesie się daleko po rozległych trzcinowiskach. Panoramę parku można oglądać z wieży lub składki widokowej w Kurowie. Można także wybrać się na spływ kajakiem. W okolicach Narwi gniazduje duża liczba światowej populacji bocianów, które mają tutaj optymalne warunki do życia. Często spotykane są rodziny, w których wychowuje się 5 młodych boczków każdego roku. Ich obyczaje można poznać wędrując oznakowanym podlaskim szlakiem bocianim. Zapraszamy do Pętowa, europejskiej wioski bocianiej. Jesienią każdego roku możemy gościć na słodkiej podlaskiej biesiadzie w Kurowie. Zjeżdżają na nią smakosze miodu z całej Polski. Przy dźwiękach kapel goście smakują miody z najlepszych pasiek Podlasia. Malinowe, lipowe, spadziowe, gryczane. Wszystkich nie sposób wymienić. Amatorzy mocniejszych wrażeń mogą skosztować miodów pitnych. Spróbować można również staropolskiej palcówki, przegryzanej narwiańskim ogórkiem kiszonym, najsmaczniejszym produktem eksportowym Kruszyna. Płynąc dalej Narwią trafimy do Tykocina. W zachodniej części miasta stoi renesansowa synagoga przebudowana w stylu barokowym. Obejrzeć tu można ekspozycję judaików ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W świątyni organizowane są także koncerty i prezentacje żydowskiej kultury. Przy rynku wznosi się barokowy kościół katolicki pod wezwaniem Świętej Trójcy. Wieże połączone arkadami z kościołem, niczym ręce pasterza, zapraszają wiernych na modlitwę. To miasto po dziś dzień stanowi świadectwo wielowiekowego związku kultury polskiej i żydowskiej. Opuszczamy gościnny Tykocin i ruszamy dalej z biegiem Narwi ku mazowieckim nizinom, ku pradolinie Bugu i Wisły. Jednym z dopływów Narwi jest Biebrze. Przy jej ujściu rozciągają się jedne z największych obszarów bagiennych w Europie. Biebrza, która je nawadnia, to ostatnia w Europie zachowana w naturalnym stanie rzeka nizinna. Wzdłuż Biebrzy rozciąga się największy w Polsce park narodowy. Ściągają tu rzesze ornitologów z całego świata. Nad Biebrzą bowiem spotkać można 270 gatunków ptaków, z których ponad 180 zakłada tu gniazda. W Biebrzańskim Parku Narodowym można też obejrzeć rzadko spotykane gdzie indziej rośliny, obserwując zarastające torfowiska oraz odbyć wędrówkę w czasie. Biebrza fascynuje szczególnie w porze wielkich wiosennych rozlewisk, kiedy nad wodą unoszą się tysiące ptaków. Na przełomie sierpnia i września na biebrzańskich bagnach odbywają się Mistrzostwa Polski o tatową kosę, w
w koszeniu bagiennych łąk. Unikalną ideą mistrzostw jest pomoc ptakom w zakładaniu nowych gniazd, ponieważ pozostawione samym sobie łąki nadmiernie zarastają, co zmusza ptaki do szukania innych miejsc gniazdowania. Z Nadbiebrzy niedaleko na Suwalszczyznę. Charakterystyczne, pagórkowate ukształtowanie terenu i wiejące wiatry sprawiają, że woda w rzekach płynie tu z iście górską prędkością, a skrzydła wiatraków stale się kręcą. Ze wzgórz morenowych Suwalskiego Parku Krajobrazowego rozciągają się widoki na jeziora rynnowe i polodowcowe głazowiska. Takich głazów narzutowych są tysiące. Na Suwalszczyźnie znajdziemy nie tylko fascynujące rzeki, ale i kryształowo czyste jeziora, a wśród nich najgłębsze jezioro w Polsce – Hańcza, Mekka płetwonurków. Wielu emocji dostarcza kajakarzom spływ Czarną Hańczą, kilka dni bez śladów cywilizacji i setki zakoli rzecznych do pokonania, w połączeniu z przeprawą wieloma śluzami kanału Augustowskiego. Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, stanowiącej część największego zwartego nizinnego kompleksu leśnego w Europie. Rzeźba terenu Wigierskiego Parku Narodowego jest zróżnicowana. Na północ od Wigier napotkamy krajobraz pagórkowaty z licznymi wzniesieniami i obniżeniami terenu, dużą liczbą jezior i dolin rzecznych. W części południowej zaś dominują obszary o lekko pofalowanej lub płaskiej powierzchni. Park obejmuje Wigry i kilkanaście jezior przyległych, tworzących razem szczególny ekosystem wodny. Pod taflą wody też tętni życie. Są tu łąki podwodne, a w przybrzeżnych trzcinach gniazdują ptaki. Kręta linia brzegowa jeziora, wyspy i liczne zatoki sprawiają, że przed turystą co krok pojawiają się nowe, malownicze pejzaże. Nad jeziorem wznosi się klasztor Kamedułów. To król Jan Kazimierz podarował mnichom jezioro Wigierskie wraz z otaczającą je puszczą. Zakonnicy wybudowali tu monumentalny klasztor i barokowy kościół do modlitwy. Jego wznosząca się nad jeziorem sylwetka nadaje temu miejscu szczególny charakter. Gościł tu w 2000 roku papież Jan Paweł II. Uroki okolicy obserwował ze statku żeglugi mazurskiej. Wigry słyną ze swoich ryb. W pobliskich restauracjach można spróbować, jak smakują królewskie przysmaki – sieja i sielawa. Augustów, słynący na całą Polskę kurort wypoczynkowy, otoczony lasami i jeziorami. Legenda głosi, iż miasto zawdzięcza swoje powstanie pierwszej randce królewskiej pary Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Dla upamiętnienia spotkania zakochany król założył w tym miejscu miasto. Prawdziwy raj dla wodniaków, plażowiczów, wędkarzy i miłośników aktywnego wypoczynku. Nie tylko ze względu na doskonałe warunki naturalne, ale także z powodu rozwiniętej infrastruktury turystycznej. Dodatkową atrakcję stanowi możliwość skorzystania z bani, tradycyjnej sauny opalanej drewnem, położonej zazwyczaj tuż nad wodą, aby po kąpieli parowej można było ochłodzić się w przeręblu. Warto zwiedzać te malownicze tereny także zimą. W lutym odbywają się tu wyścigi psich zaprzęgów. Podlasie słynie z różnorodności kultur. Zabytkowe kościoły, cerkwie, meczety i synagogi są trwałym świadectwem wielowiekowego współistnienia wielu nacji.
Zamieszkujące te tereny mniejszości narodowe i etniczne pielęgnują swoje tradycje i kulturę. Na wschodnich obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, w Bochonikach i Kruszynianach wciąż mieszkają Tatarzy, kultywujący muzułmańskie zwyczaje. Znajdują się tu drewniane meczety i zabytkowy cmentarz. Na Suwalszczyźnie warto wybrać się w okolice Puńska, zamieszkałe przez polskich Litwinów. Warto spróbować tutejszych regionalnych potraw – kartaczy, kindziuka i sękacza. Sękacz to wysokie ciasto w kształcie świerka. Jest nieodzownym elementem podlaskiego wesela. Na Podlasiu żyje najliczniejsze w Polsce skupisko ludności wyznania prawosławnego. Jego znaczącą częścią są Białorusini, których tradycja i obyczaje wytworzyły się na styku kultury polskiej i rosyjskiej. Ich aktywny udział w życiu kulturalnym regionu objawia się w wielu imprezach, których wysoki poziom przyciąga gości nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Warto zajrzeć do Gródka, na Siabrowską Biesiadę. Na muzyczne dialogi nad Bugiem do Mielnika zapraszają polscy Ukraińcy. Spotkania organizowane są w formie plenerowych koncertów w wykonaniu rosyjskich, żydowskich, cygańskich, ukraińskich, białoruskich, a nawet afrykańskich zespołów folklorystycznych. W maju w Hajnówce i Białymstoku odbywają się coroczne festiwale poświęcone muzyce cerkiewnej. Stowarzyszenie Muzyka Cerkiewna w magicznym, pełnym fresków i ikon wnętrzu Hajnowskiego Soboru pod wezwaniem Świętej Trójcy w Hajnówce corocznie organizuje koncerty w ramach majowych Dni Muzyki Cerkiewnej. Impreza ma charakter sakralny. Występują tu chóry parafialne z tradycyjnym repertuarem prawosławnym. Fundacja Muzyki Cerkiewnej od 1982 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. W czasie festiwalu prezentowane są utwory muzyki cerkiewnej, począwszy od najdawniejszej, sięgającej początków chrześcijaństwa, po dzieła kompozytorów współczesnych. Do 2002 roku festiwal był organizowany w Hajnówce, w Soborze Świętej Trójcy. Uczestniczyło w nim w sumie około 500 chórów z 31 krajów. Od 2003 roku impreza odbywa się w Białymstoku w salach Filharmonii i Pałacu Branickich. Na Podlasiu od wieków sąsiadują ze sobą różne narodowości. Polacy, Litwini, Białorusini, Tatarzy, Żydzi, a nawet wędrowni Cyganie. Różnorodność kulturowa regionu znajduje wyraz w zachowanych do dzisiaj obiektach sakralnych i miejscach kultu. Jedno z nich położone jest niedaleko Białegostoku, przy drodze do Kuźnicy Białostockiej. Legenda głosi, że przechodzący opodal niewidomy usłyszał głos: rozgrzeb piasek, a znajdziesz wodę. Przemyj nią oczy, a będziesz zdrów. Z wdzięczności za uzdrowienie zbudował tam niewielką studzienkę z wizerunkiem Matki Bożej. Miejsce nazwano Świętą Wodą. W Różanym Stoku, w miejscowym sanktuarium, znajduje się słynący z łask obraz Matki Boskiej Różanostockiej, do którego każdego roku w czerwcu przybywają pielgrzymi z całego regionu. W Wiźnie, Wąsoszu, Knyszynie i Łomży możemy zwiedzić gotyckie kościoły. Katedra łomżyńska została wzniesiona staraniem tutejszych mieszczan i okolicznej szlachty. Obiekt posiada interesujące sklepienia gwiaździste i kryształowe. Szerokie nawy rozdzielone są masywnymi filarami. Bezwieżową fasadę zwieńczono trójkątnym szczytem. Nie sposób wymienić choćby z nazwy wszystkich ciekawostek regionu, ale pośród nich na pewno należy zwrócić uwagę na skanseny. Pierwszy z nich to malowniczo położony na nadnarwiańskiej skarpie park etnograficzny w Nowogrodzie, gdzie możemy obejrzeć drewniane zabudowania Kurpiowszczyzny. W Ciechanowcu znajduje się Muzeum Rolnictwa z bogatymi zbiorami budynków wiejskich, maszyn rolniczych i przedmiotów użytkowych. W Jurowcach, w Muzeum Wsi, zobaczymy zabytki podlaskiego budownictwa drewnianego, wiatraki, spichrze, remizę, dwór ziemiański. W porze letniej organizowane są tu kilkudniowe festyny z prezentacją ludowego rękodzieła. Miłośnikom militariów polecamy twierdzę Osowiec, gdzie zachowały się pozostałości polskich linii fortyfikacyjnych pochodzących z czasu II wojny światowej.
Na zakończenie wycieczki po Podlasiu ponownie zapraszamy do Puszczy Knyszyńskiej, gdzie w leśnych ostępach na uroczysku Boryk co roku odbywają się basowiszcza Podlaski Woodstock. Jeśli trafimy tam w środku lata, zadziwi nas połączenie dzikiej natury z nowoczesnym brzmieniem festiwalu muzyki Młodej Białorusi. Spotykają się tu zespoły rockowe i ich fani z dwóch stron granicy. Jest to jedyna w Europie impreza muzyczna tego rodzaju, a zarazem jedno z wielu corocznych integracyjnych wydarzeń kulturalnych, składających się na swoistą tradycję naszego regionu. Smak Podlasia ukształtowała bogata tradycja kulinarna Rzeczypospolitej obojga narodów. Składają się nań suwalskie sękacze, dawniej ofiarowywane pogańskim bóstwom, narwiańskie ogórki, zatapiane na zimę w dębowych beczkach, litewskie kindziuki z suszonego, szlachetnego mięsa, białowieska żubrówka. Przybysze chwalą sobie też kiszki i babki ziemniaczane, potrawy popularne w każdym podlaskim domu. Od lat sporządzane tą samą metodą, startych ziemniaków z dodatkiem ziół, pieczone w formach bądź kiszkach. Smak Podlasia to także smak czystej wody, smak prawdziwego chleba. Przyjedźcie koniecznie na Podlasie, aby poczuć smak tych potraw, poznać barwną kulturę wielu narodów.